Witajcie moi drodzy. Dzisiaj nieco inny film na tym kanale. Film, który bardziej jest eksperymentem myślowym niż rzeczywistą narracją. Nie opisywać będę tutaj historii, natomiast będę zadawał bardzo istotne pytania na temat historii, ponieważ ona wymaga takich pytań, a dzięki tym pytaniom możemy dojść do prawdy, ponieważ tylko przez Dolinę Wątpliwości wiedzie droga ku prawdzie. To jest moje ulubione powiedzenie swoją drogą. Zadam pytanie o początki ludzkiej cywilizacji i o to, czy są tu bardzo istotne luki, których nie wiemy, a które chciałbym dzisiaj przed Wami wyjawić i chciałbym, żebyście również Wy zastanowili się, jakie mogły być inne możliwe scenariusze wydarzeń. Zacznijmy od tego, że w tym momencie taka ogólnie dostępna narracja historyczna mówi o tym, że mamy 50 000 lat temu, może trochę wcześniej, to jest przesuwane, ta granica jest przesuwana jak tylko się da wstecz, zaczyna się Homo sapiens, czyli człowiek genetycznie identyczny praktycznie z nami, który ma te same zdolności umysłowe, zaczyna posługiwać się już taką mową zrozumiałą dla innych, nie jest to jakieś tam zwierzęce odgłosy, tylko rzeczywiście jest to już artykulacja, mowa, ma tą czaszkę już tak wykształconą, że jest w stanie wydawać te dźwięki. Ten oto Homo sapiens około 10 000 lat temu wkracza w epokę zwaną neolitem, czyli młodszą epokę kamienia, zaczyna odkrywać wtedy rolnictwo, zaczyna uprawiać ziemię, zaczyna hodować zwierzęta, nie polować tylko na nie, tylko mieć je we własnych zagrodach, udomawia stopniowo poszczególne gatunki zwierząt. Powstaje pierwsze miasto, Jericho, około 8 000 lat temu i około 6 000 lat temu wreszcie rozpoczynają się pierwsze cywilizacje. Tutaj głównie w tych najbardziej urodzajnych w tym czasie terenach, czyli Dolina Nilu, Dolina Eufratu i Tygrysa, Babilon, Egipt, powstają te pierwsze cywilizacje. Cywilizacje, czyli pismo, zorganizowana władza, stratyfikacja społeczna, wielkie budowle, polityka itd., itd. To jest przyjęta narracja ogólnodostępna na temat tego, jak wyglądała w skrócie historia Homo sapiens od łowców-zbieraczy do ludzi osiadłych. Tymczasem w drugiej połowie XX wieku w Turcji archeolodzy odkrywają Göbekli Tepe. Jest to monumentalna budowla składająca się z bloków kamiennych wielkości od 20 nawet do 50 ton. 50 ton to kolosalny blok kamienny. I te bloki kamienne, co więcej, są bardzo precyzyjnie obrobione kamieniarsko. Są tam płaskorzeźby. Jest to wszystko poukładane w sposób, który jest niewyobrażalny wręcz, a to wszystko miało miejsce co najmniej 12 000 lat temu. Ponieważ mamy tutaj datę graniczną 9600 lat przed naszą erą. Wtedy to wszystko zostało ostatecznie przykryte warstwą gruntu. I tutaj z tych warstw jesteśmy w stanie właśnie powiedzieć, że taka jest data graniczna, kiedy to zostało zasypane, ale tak naprawdę nie wiemy, kiedy to zostało wybudowane. Ponieważ kamienia nie da się metodą węgla C12 szacować jego wieku. Jest bardzo trudno oszacować wiek kamienia, więc być może to było 12 000 lat temu zbudowane, być może 15 000 lat temu zbudowane. Tak czy inaczej, niezależnie od tego, ile tysięcy lat temu to zostało zbudowane, ile tysięcy lat przed tym, jak zostało pogrzebane, aczkolwiek archeolodzy, analizując te warstwy, dochodzą do wniosku, że prawdopodobnie było użytkowane przez co najmniej kilka tysięcy lat to miejsce. No to teraz jest podstawowe pytanie. Jeżeli mamy pierwsze cywilizacje 6000 lat temu,
A tymczasem ludzie sprzed 12 000 lat powinni zajmować się łowstwem i zbieractwem, czyli powinni biegać za zwierzyną w warunkach ekstremalnie trudnych, gdzie przyrost naturalny był praktycznie zerowy, bo według nauki przyrost naturalny większy Homo sapiens rozpoczął się dopiero z momentem rewolucji neolitycznej, kiedy powstały nadwyżki żywności związane z rolnictwem. Więc ci ludzie 12 000 lat temu powinni ganiać za zwierzyną, ledwo przeżywać, mieć średnią życia na poziomie 25 lat. I w jaki sposób ci ludzie mieliby zbudować coś takiego? Przecież tutaj potrzeba było ludzi, którzy są inżynierami, czyli ludzie, którzy wiele lat poświęcają na naukę tej dziedziny i są w stanie budować takie budowle. Byli potrzebni ludzie, którzy będą kamieniarzami wprawnymi. Przecież to nikt z Was nie weźmie narzędzia do ręki jakiegokolwiek, jakiego jeszcze narzędzia, nie? Pytanie, i nie zacznie robić w kamieniu wspaniałych płaskorzeźb. Zobaczcie, te płaskorzeźby, które w Göbekli Tepe są odnajdywane, są bardzo wysokiej jakości. To nie są jakieś dziecięce bohomazy. Więc okazuje się, że to nie jest tak, że 12 000 lat temu byli tylko łowcy i zbieracze, tylko że musiało być coś na kształt cywilizacji, co zorganizowało bardzo dużą liczbę ludzi do tego, żeby część z nich mogła przez dziesięciolecia prawdopodobnie zajmować się kamieniarstwem, inżynierią, transportem tych wielkich bloków kamiennych. Inni musieli z kolei mieć duże nadwyżki żywieniowe, żeby wyżywić tą ludność. Poza tym, znowu nadwyżki. Przecież budowanie czegoś takiego to był wielki wydatek energetyczny też i ci ludzie musieli wyprodukować tą ogromną ilość żywności, miliony, jak nie miliardy kalorii dodatkowych, żeby wyżywić tysiące ludzi, którzy budowali Göbekli Tepe. Tak więc, robiąc bardzo ostrożne założenie, że Göbekli Tepe było budowane przez tylko 2000 ludzi, którzy pracowali przez, załóżmy, tylko 200 dni w ciągu roku, no bo jakieś święta, jakieś urlopy, ale pogoda powiedzmy, że przeszkadzała i tak dalej. Przez 20 lat to robili tylko i dziennie zużywali tylko 2500 kalorii, to jest poświęcone na wybudowanie tego 200 miliardów kalorii. A teraz, żeby przełożyć to na ilość tłuszczu, która musiała być dostarczona, no bo najbardziej pożywny jest tłuszcz, 1 gram tłuszczu daje 9 kalorii, potrzebne było ponad 2 miliony ekstra kilogramów tłuszczu, żeby wyżywić tylko to bardzo skromne założenie ilościowe. Myślę, że tam mogło pójść 10, a nawet dziesiątki razy więcej pracy w ten monumentalny kompleks. Ale tutaj robimy bardzo ostrożne założenie, żeby pokazać, jak kolosalne ilości zasobów trzeba było wygenerować, żeby powstało fizycznie pracą ludzkich mięśni Göbekli Tepe. Czyli to jasno wskazuje, że musiała istnieć już wtedy jakaś cywilizacja, która za to odpowiadała. To jest oczywiste, tylko że to jest tak szokujące, że żaden profesor archeologii nie wystąpi na żadnym spotkaniu z archeologami, nie powie, słuchajcie, była cywilizacja, nazwijmy ją sobie roboczo Göbekli Tepańska. Poza tą wielką konstrukcją nie ma żadnych innych dowodów na istnienie takiej cywilizacji. W ogóle tą całą konstrukcję w Göbekli Tepe archeolodzy chcą nazywać konstrukcją kultową. Jak ja słyszę od archeologów, że coś jest kultowe, to od razu zapala mi się taka lampka, ponieważ z mojego doświadczenia wynika, że archeolodzy wszystko, co nie wiedzą, do czego służyło, nazywają przedmiotem kultowym. Przykład, znaleziono wczesnośredniowiecznego konika z drewna wyrzeźbionego w Gdańsku i jak zobaczyłem w opracowaniu archeologicznym, że to jest zwierzątko kultowe, to po prostu... Oczywiście jest szansa jakaś tam mała, że to było zwierzątko kultowe, ale przecież znacznie bardziej prawdopodobne jest, że to na przykład była zabawka dziecięca. Jednak archeolodzy mają takiego bzika, że jak coś nie wiedzą za bardzo, do czego jest, to jest przedmiot kultowy. I takich przykładów, jakbyście poczytali opracowania archeologiczne z jakichś wykopalisk, to jest tego mnóstwo. Po prostu przedmioty, które mogły mieć mnóstwo innych zastosowań,
ale już te zastosowania są kontrowersyjne, bo trzeba by to jakoś udowodnić, a archeolodzy zapytają, no jakie masz dowody na to, że ten konik był zabawką? Znaleziono jakiś szkielet dziecka obok? Nie? No widzisz, więc kultowy jest po sprawie, nie trzeba się tłumaczyć. Kultowy, dobra, zamykamy temat. Tak więc tutaj uznano też, że Göbekli Tepe jest obiektem kultowym oczywiście, a wcale tak nie musiało być. I teraz, dlaczego nie ma pozostałości cywilizacji Göbekli Tepańskiej, czy jakkolwiek byśmy sobie ją nazwali? Otóż zauważcie, jak nasza Ziemia bardzo skutecznie pochłania wszelkie pozostałości, które zostają na niej porzucone. U nas w Polsce nie ma praktycznie w ogóle na przykład znalezisk butów wczesnośredniowiecznych, ponieważ skóra w naszym klimacie rozkłada się bardzo szybko i znalezisk ubrań też praktycznie w ogóle nie ma. I to mówimy tylko o 1000 lat, kiedy chcemy się cofnąć do wczesnego średniowiecza. Tutaj mówimy o 12 000 lat. Niemal nic z wyrobów, które my dzisiaj produkujemy, nie przetrwa w ziemi 12 000 lat. Nawet gdybyśmy schowali samochód najlepszej klasy, jaki sobie wyobrażacie, w ziemi, po 12 000 lat praktycznie z niego nie zostanie nic, chyba że go zakopiecie w piaskach pustyni. No to wtedy jest szansa, że cokolwiek, jakieś resztki skorodowanego metalu zostaną, może kawałek silnika, ale nikt nie dojdzie nawet do wniosku, że to był samochód. Więc my dzisiaj, tworząc tak trwałe przedmioty, nie jesteśmy w stanie zapewnić im tego, że one przetrwają 12 000 lat. Co dopiero mówiąc o ludziach, którzy żyli 12 000 lat temu i nie mieli tak wyrafinowanej technologii jak my, aczkolwiek już tworzyli, jak widać, bo po owocach widać, że tworzyli jakąś cywilizację. Co więcej, poszukując śladów tej hipotetycznej, zaginionej cywilizacji, musimy wziąć pod uwagę, że świat wyglądał w tamtym czasie zupełnie inaczej. To był czas ostatniego wielkiego zlodowacenia. Połowa Europy pokryta była tundrą lub lodowcem, a Sahara wcale nie wyglądała jak pustynia. Zobaczcie sobie, jak wygląda prawdopodobna rekonstrukcja Sahary sprzed około 10-12 tysięcy lat. I teraz kolejny bardzo ciekawy element w tej całej układance myślowej, którą Wam tutaj prezentuję, jest taki, że jak może się orientujecie, wtedy, kiedy Göbekli Tepe zostało zasypane, porzucone, wtedy też skończyła się ostatnia epoka lodowcowa. Czyli lądolód, który sięgał praktycznie do połowy Europy, zaczął się bardzo szybko cofać. Najprawdopodobniej koniec epoki lodowcowej, jak zwykle, miał związek z aktywnością wulkaniczną Ziemi, ponieważ duże erupcje wulkanów powodują chwilowe podwyższenie temperatury, a podwyższenie temperatury powoduje, że lód się zaczyna topić, a skoro lód się zaczyna topić, no to pokrywa lodowcowa zaczyna się zmniejszać, a jeżeli zmniejsza się pokrywa lodowcowa, no to zmniejsza się obszar białej powierzchni odbijającej najlepiej, jak tylko można, promienie słoneczne, więc skoro promienie słoneczne odbijają się coraz mniej od tego białego, to coraz bardziej temperatura na Ziemi się podnosi i właśnie w ten oto sposób doszło do bardzo szybkiego zakończenia ostatniej epoki lodowcowej. Zresztą wcześniejsze epoki lodowcowe najprawdopodobniej też, patrząc po badaniach, zakończyły się bardzo szybko. Więc skoro zakończyła się bardzo szybko epoka lodowcowa i ogromne masy lądolodu na półkuli północnej i południowej zostały przemienione w H2O, no to co się stało z powierzchnią mórz i oceanów? Została podniesiona. I to została podniesiona nie o metr czy dwa, tylko została podniesiona o kilkadziesiąt metrów. A to z kolei spowodowało zalanie ogromnych tysięcy, milionów właściwie kilometrów kwadratowych, które przez poprzednie tysiąclecia były wolne od wody. Patrząc dzisiaj na świat, na pewno zauważyliście, że 90% ludzkości mieszka niedaleko wybrzeża morza lub oceanu. W pasie takim 100 km mieszka 90% ludzkości. Ponieważ nad morzami i oceanami jest najlepiej mieszkać ludziom, ponieważ woda daje najlepsze możliwości transportowe, szczególnie w czasach, kiedy nie było kolei, samolotów, samochodów.
A o takich czasach mówimy, 12 tysięcy lat temu. Więc można spokojnie założyć, że podobnie jak późniejsze cywilizacje, też bardzo istotne było dla nich mieszkanie nad wielką rzeką lub nad morzem, tak w tamtych czasach również ludzie prawdopodobnie osiedlali się w tych najbardziej dla nich dogodnych terenach, czyli w pobliżu mórz i oceanów. A te całe tereny zostały zalane. Czyli ludzie, którzy tam mieszkali, stracili wszystko. Swoje miasta, domy, bogactwo. Zwykle to nie było takie nagłe, żeby ich zalało tsunami, chociaż też mogło takie coś mieć miejsce w momentach, kiedy ta masa krytyczna wody przelewała się przez jakieś progi i wtedy zalewało już masowo. Ale to mogło być stopniowe podnoszenie się wody przez lata nawet. Ale faktem jest, że wyparło to ludzi z wybrzeży, które były przez nich zamieszkałe. A teraz co było na tych wybrzeżach? Czy tam były cywilizacje? Nie wiadomo. Jest to niestety bardzo prawdopodobne, że istniały cywilizacje, które żyły nad brzegiem mórz i oceanów, które te 12 tysięcy lat temu zdecydowanie zmieniły swój przebieg i potem zostały przykryte przez 12 tysięcy lat morskim mułem, piaskiem, różnymi organicznymi odpadkami. I dzisiaj nic o tym nie wiemy. I tylko takie jedne, Göbekli Tepe, położone głęboko na terenie płaskowyżu w Turcji, wyłoniło się naszym oczom po 12 tysiącach lat. Ta cała sekwencja, o której mówię, która jest jak najbardziej udowodniona naukowo, czyli wybuch wulkanów, ocieplenie się klimatu, topnienie lodowców i zalanie dużych połaci ziemi, to jak najbardziej pasuje do mitu o Atlantydzie, która to była rozwiniętą, wspaniałą cywilizacją, ale ze względu na wybuch wulkanu została zalana przez wodę, została zniszczona. I tam wcale nie jest powiedziane, że wybuch wulkanu nastąpił na rok przed zalaniem tego przez wodę. To mogło trwać właśnie tak jak w naturalnych warunkach przez dziesiątki, a nawet setki lat, bo te procesy nie trwały z dnia na dzień oczywiście. Nie wiemy, czy to trwało rzeczywiście dziesięciolecia, czy wieki, raczej dziesięciolecia, ale ta katastrofa była dosyć szybka. No i to zostało utrwalone w ludzkiej pamięci w postaci tej właśnie legendy, tego mitu, który moim zdaniem jest jak najbardziej prawdopodobny. Tak więc warto by się zastanowić, czy ta historia ludzkości jest taka prosta i czy nie ma bardzo wielu zagadek, na które my jeszcze nie znamy odpowiedzi i czy nie warto otworzyć się na to, że w przyszłości mogą się znaleźć niesamowite odkrycia archeologiczne. Archeologia podwodna, jeżeli się rozwinie, no to możemy być bardzo zaskoczeni tym, że rzeczywiście cywilizacje istniały na długo przed Egiptem i na długo przed Babilonią. Zresztą praktycznie wszystkie duże cywilizacje mają w swoich przekazach ustnych, a później pisemnych mit o wielkim potopie. I moim zdaniem to nie ma w ogóle przypadku, że mamy Göbekli Tepe, wielką, monumentalną konstrukcję, która dzięki temu, że była taka monumentalna, przetrwała w ziemi do dzisiaj. 12 tysięcy lat temu porzucona. Mamy wtedy też koniec epoki lodowcowej, wielkie zalanie oceanów i mamy mit o wielkim potopie, który przechowany jest przez te 12 tysięcy lat i dotrwał do naszych czasów, a przynajmniej dotrwał do ery piśmiennictwa, która rozpoczęła się jakieś 5 tysięcy lat temu. Ostatnia dygresja w tym odcinku. Macie na pewno świadomość, że historia ludzkości wcale nie jest procesem liniowym. Najlepszy przykład starożytność, I-II wiek w Europie to jest okres znacznie większego rozwoju technologicznego niż wieki średnie. Mamy cement, który znali Rzymianie. Mamy akwedukty, których nie budowano praktycznie do epoki nowożytnej. Mamy kanalizację. Mamy prawo rozwinięte. To są rzeczy, które później przez 1000 lat zostały zupełnie zarzucone. Więc zrobiliśmy duży regres w Europie cywilizacyjny.
Tak więc nie jest wcale zaskoczeniem, że na przykład od 15 tysięcy lat temu do 5 tysięcy lat temu też zrobiliśmy duży regres cywilizacyjny z powodów na przykład klimatycznych. Co myślicie o tych faktach, które Wam przedstawiłem, o tych moich rozważaniach? Bardzo chciałbym, żebyście podzielili się swoimi przemyśleniami. Czy rzeczywiście, podobnie jak ja, uważacie, że jest prawdopodobne, że jakieś cywilizacje ludzkie istniały przed Egiptem, Sumerem, które zostały pochłonięte przez mroki dziejów i o których my dzisiaj nie mamy żadnego pojęcia i tylko takie pośrednie wnioski, które teraz wysuwam przed Wami, mogą świadczyć o tym, że coś takiego istniało? Czy też uważacie to za kompletną bzdurę? A jeżeli tak, no to też jestem bardzo otwarty na Wasze argumenty. Dlaczego uważacie, że nie ma szans, że istniała jakakolwiek cywilizacja przed Egiptem czy Babilonią? Jest mi niezwykle miło, drogi widzu, że dotrwałaś do samego końca tego odcinka, a ja z tego miejsca zapraszam Cię do zakupu mojej najnowszej książki Historia Słowian dla dzieci. Dawno, dawno temu. Tak dawno, że nawet najstarsze bajki o tym nie wspominają. Daleko na dalekich ziemiach, wśród gęstych lasów i dzikich rzek, statek płynie? Tak. Statek. Statek płynie. A tutaj co robią? Bawu. Bawu jest. Popatrzcie, co tu jest, Stasiu? Osada słowiańska. O, co ty gadasz? No właśnie. Koło, to jest twoja osada. Taką wybudujemy, Stasiu. Tutaj jest bawu. 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 A dokładnie rzecz biorąc wół. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.